Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie malowaniu karoserii modelu samochodu, na przykładzie oczywiście naszego Dodge'a Chargera. Pokażę Wam, jak uzyskać dobre efekty i uniknąć problemów z malowaniem na wysoki połysk. Porównamy sobie kilka rodzajów farb błyszczących, którymi można ładnie pomalować model. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam na film. Karoseria w większości modeli samochodów stanowi osobny element, tak jest i tutaj. Wymaga ona jednak jeszcze odrobiny uwagi, zanim przystąpimy do malowania. Trzeba usunąć wszelkie niepotrzebne pozostałości plastiku. Prawie zawsze na karoserii pozostają linie oddzielające połówki form wtryskowych, które powinno się zaszlifować. Tutaj je mamy na krawędziach przednich oraz tylnych nadkoli. Zaszlifuję je pilnikiem i następnie wygładzam drobną gąbką ścierną okolice szlifowanych miejsc. Ważne, żeby powierzchnia plastiku była możliwie jak najbardziej równa, ponieważ wszelkie niedoskonałości, które pozostawimy, nie znikną pod warstwą farby, a wręcz przeciwnie, będą jeszcze bardziej widoczne. Przy malowaniu karoserii uważam, że bez względu na rodzaj farby, jaką będziemy model malować, należy użyć podkładu, głównie dlatego, żeby właśnie wychwycić te ewentualne niedoskonałości i usunąć je jeszcze przed nałożeniem farby bazowej. Ja używam tutaj podkładu czarnego. Model malowany będzie w całości na czarno, więc postanowiłem użyć podkładu również w tym kolorze, ale właściwie w każdym innym przypadku bardziej uniwersalny jest kolor szary. Jeżeli malujemy model na przykład na żółto lub czerwono, to można użyć nawet podkładu białego. Kolor końcowy wtedy będzie bardziej żywy. Po wyschnięciu podkładu powinniśmy otrzymać idealnie matową powierzchnię. Ważne, żeby była ona równa, bez żadnych kropek czy przyklejonych pyłków kurzu. Na tym etapie można je jeszcze zawsze delikatnie zaszlifować. Przechodzimy teraz do wyboru farby, jaką będziemy malować model. Właściwie zawziąłem się na to, żeby wykorzystać tutaj akrylowe farby Tamiya. To dlatego, że o ile farby matowe tej firmy spisują się świetnie, to z błyszczącymi często bywają problemy. Sam też nie do końca wiedziałem, jak sobie z nimi poradzić, żeby uzyskać taki efekt, ale po serii prób i błędów wydaje mi się, że mamy odpowiedź. Wypunktowałem kilka zasad, których stosowanie doprowadzi do takiego niemal lustrzanego połysku. Po pierwsze, rozcieńczalnik. Zalecany do tych farb rozcieńczalnik X20A niestety nie jest wyborem najlepszym. Także Mr. Leveling Thinner, który świetnie dogaduje się z kolorami matowymi, to z farbami błyszczącymi lubi już sprawiać problemy. Często przy malowaniu aerografem pojawia się taki efekt pustych punktów, jakby kraterów na powierzchni farby. Być może ma to związek z niską lepkością, jaką ma farba w połączeniu z tymi rozcieńczalnikami. Nie ma tutaj znaczenia stopień rozcieńczenia czy też ciśnienie. Ten niepożądany efekt może być tylko mniej lub bardziej wyraźny. Kropki mogą być mniejsze lub większe, może być ich więcej czy mniej. Nakładanie cienkich warstw może ten problem rozwiązać, ale z kolei cienkie, tak zwane suche warstwy farby nie dadzą nam ładnego połysku. Żeby uzyskać gładką, błyszczącą powierzchnię, trzeba położyć warstwę mokrą. Można ją poprzedzić jedną lub dwiema cienkimi warstwami, takimi mgiełkami, ale to też nie zawsze przekłada się na ładny efekt końcowy. To dlatego, że każda taka cienka warstwa może być źródłem drobnych nierówności w postaci cząsteczek suchej farby, które końcowa mokra warstwa tylko wyolbrzymi. Wyjściem z tej sytuacji okazuje się być niespodziewanie rozcieńczalnik Lacquer Thinner. Proporcje, w jakich zmieszałem go z farbą, łatwo zapamiętać, 1:1. Ciśnienie powinno być niskie, 1 bar to maksimum.
Chodzi o to, że wyższe ciśnienie będzie rozdmuchiwać nam warstwę farby. I tak przygotowaną farbę nakładamy na model w 2 mokrych warstwach w odstępach około 30 minut. Ważne, żeby farbę nakładać powoli, bez gwałtownych ruchów aerografem. Aplikujemy farbę do momentu, aż utworzy ona błyszczącą, mokrą warstwę i przechodzimy dalej w inne miejsce. Nie poprawiamy i staramy się nie wracać drugi raz w to samo miejsce. Farba zaczyna wysychać już po kilku sekundach i takie poprawki mogą nam efekt zepsuć. Połysk, jaki tu widzicie, po wstępnym wyschnięciu po tych 30 minutach nieco się zmniejszy. Rozcieńczalnik odparowuje i farba nieco matowieje. Dlatego nakładamy drugą warstwę, która po wyschnięciu da już bardzo ładny, wysoki połysk. Używam tutaj aerografu z dużą dyszą, aż 0,6 mm, co przy malowaniu większych powierzchni trochę pomaga. Spokojnie jednak można też używać dyszy mniejszej, nie jest to jednak w tym wszystkim rzecz kluczowa. Warto też przy malowaniu dokładnie odkurzyć okolice miejsca pracy, żeby zminimalizować ryzyko przyklejenia się do farby drobinek kurzu, chociaż w domowych warunkach trzeba mieć dużo szczęścia, żeby tego uniknąć. Tak wygląda nasz model i wydaje mi się, że jest to całkiem dobry wynik jak na samą farbę, tym bardziej akrylową. Także podsumowując te kilka zasad dla błyszczących farb akrylowych Tamiya: rozcieńczalnik lakier thinner w proporcji 1:1, ciśnienie 1 bar, dobrze przygotowane równe podłoże, 2 mokre warstwy nakładane w odstępie około 30 minut. Nie malujemy tego samego miejsca 2 razy w czasie malowania jednej warstwy. Farba też powinna być dokładnie wymieszana przed malowaniem i w miarę możliwości świeża, ponieważ stare farby, jeżeli trzymaliśmy je w słoikach nawet zakręconych szczelnie, to z czasem mogą tracić swoje właściwości. Nie namawiam Was tutaj w żadnym wypadku na kupowanie nowego słoiczka farby do każdego modelu, ale szczerze mówiąc, miałem jedną farbę, która leżała na półce po otwarciu przez dłuższy czas, przez kilka miesięcy, i jednak efekty, które uzyskałem tą farbą, były nieco gorsze od tych uzyskanych farbą nową. Dla porównania efektów przygotowałem też kilka próbek innych farb błyszczących, po których spodziewałem się niezłych efektów. Próbki, czyli te plastikowe łyżki, pomalowałem wcześniej podkładem w sprayu i następnie farbami, które tutaj widzicie. Zaczynając od lewej mamy emalię olejną Tamiya, która została rozcieńczona również w proporcji 1:1 rozcieńczalnikiem do emalii, dokładnie Hambrolem, to ze względu na to, że aktualnie rozcieńczalnik Tamii jest niedostępny. Tutaj połysk jest bardzo ładny. Położyłem tylko jedną mokrą warstwę. Cechą tych farb, właściwie wszystkich emalii olejnych, jest nieco dłuższy czas schnięcia, zwłaszcza takiej grubszej warstwy. Ma to plusy i minusy. W czasie wysychania farba samoczynnie się rozlewa i poziomuje,
przez co też wybacza drobne błędy przy malowaniu. Także przy malowaniu pędzelkiem ślady po włosiu są tym sposobem niwelowane. Minus jest taki, że dłużej utrzymująca się lepiąca powłoka przyciąga kurz. Dalej mamy farbę, która jest na rynku od niedawna. Jest to farba Tamiya z serii Lacquer Paint. Rozcieńczona lakiertinerem, również 1:1. Na dole łyżki mamy efekt po jednej warstwie i wyżej dla porównania nałożyłem drugą warstwę farby. Efekt końcowy świetny, farby naprawdę są godne uwagi, szybko schną i dużym plusem są kolory, które w tej palecie można znaleźć. Ten, który widzicie, to Mica Blue, niebieski metalik, typowy dla Subaru Imprezy czy Nissana Skyline'a. Kolejna farba to czarny połysk od Zero Paints. Farby Zero poza nielicznymi wyjątkami są farbami matowymi. Podobnie jak w tradycyjnej motoryzacji, gdzie farba bazowa zawsze jest pokrywana warstwą lakieru bezbarwnego i to dopiero lakier nadaje połysk powłoce lakierniczej. W przeciwieństwie jednak do tego systemu ta akurat farba jest jednak błyszcząca sama w sobie i dlatego postanowiłem ją przetestować. Według zaleceń producenta należy położyć 2 cienkie warstwy, a następnie 2 mokre, grubsze. Akurat w tym teście taka procedura dała mi średni efekt. Możecie tutaj dostrzec efekt tak zwanej skórki pomarańczy. Może to jest jakiś mój błąd, trudno mi powiedzieć. W każdym razie połysk bliski ideałowi udało mi się uzyskać nakładając tylko jedną mokrą warstwę. Co ciekawe, druga mokra warstwa nałożona w taki sam sposób pogorszyła sytuację, a więc jedna warstwa mokra jest tutaj wystarczająca bez żadnych poprzedzających warstw cieńszych, suchych. Na koniec jeszcze farba w sprayu Tamiya. Na jednej łyżce mamy 2 warstwy farby, a na drugiej aż 3. Jak widzicie, połysk jest lepszy po 3 warstwach i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę super. Także dla osób nie posiadających aerografu jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo malowanie pędzelkiem karoserii samochodu nie jest sprawą najłatwiejszą. Aplikowanie farby w sprayu nie jest też idealne, bo łatwo przesadzić z ilością farby. Trudno jest wyczuć ten moment, kiedy na modelu mamy odpowiednią jej ilość, taką stabilną, mokrą warstwę. Jeżeli z ilością farby przesadzimy, to łatwo o zaciek, a jeśli już do takiego zacieku dojdzie, coś takiego się zdarzy, to trzeba zostawić farbę do całkowitego wyschnięcia, dopiero wtedy zaszlifować zaciek i pomalować element jeszcze raz. Wydaje mi się, że każda z tych farb całkiem dobrze będzie wyglądać na modelu, nawet bez pokrywania jej lakierem bezbarwnym. Lakier jak najbardziej może być stosowany, czasami nawet jest konieczny, na przykład kiedy mamy model z kalkomaniami na karoserii. Warstwę lakieru bezbarwnego można też szlifować i polerować na wysoki połysk w razie potrzeby. To jednak temat na osobny odcinek. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom Wasze modele będą jeszcze lepsze. Na dzisiaj to wszystko. Ja poczekam teraz co najmniej dobę lub nawet 2 na dokładne utwardzenie farby i w kolejnym odcinku zrobimy m.in. imitację winylowego dachu, który był typowym elementem dla naszej wersji Dodge'a. Do usłyszenia. Cześć.